Ahoj, moi jachtomaniacy, a raczej powinienem powiedzieć buongiorno, signora i signore. Myślę, że nie muszę więcej dodawać. Jesteście świadomi tego, w jakim miejscu się znajdujemy, dlatego że przywitałem się z Wami po włosku i widzicie też otoczenie za mną. Dokładnie, jesteśmy w Wenecji. Zapraszam do nowego odcinka. Moi kochani, znajdujemy się w Wenecji. Przyleciałem tutaj nieprzypadkowo, dlatego że odbywają się tutaj jedne z większych targów w regionie, targów jachtowych, Salone Nautico Venezia. I będę miał przyjemność pokazać Wam, jak to wygląda właśnie tutaj w tym miejscu. Poprzednie moje targi odbywały się pod zamkniętym dachem, zarówno w Polsce, pod Warszawą, jak i w Düsseldorfie, a w tej chwili odwiedzimy targi, które będą odbywać się na otwartej przestrzeni, więc sam nie mogę doczekać się tego efektu, a Wy również zobaczycie, jak to wygląda tutaj w pięknych Włoszech. Odnośnie Wenecji powstało już masę vlogów i pewnie widzieliście je na różnych tego typu kanałach. Ja postaram się pokazać to miasto w troszkę innej perspektywie, właśnie z perspektywy Łodzi, ponieważ głównym środkiem komunikacji w tym mieście, jak doskonale wiecie, są właśnie tego typu łodzie i tego typu tramwaje. W tej chwili ja sam siedzę w tramwaju numer 2, który porusza się do placu Świętego Marka, czyli centralnego, głównego punktu tego miasta. I to jest główny środek komunikacji właśnie w tym mieście, czyli tramwaje. Zapraszam Was do tego fantastycznego odcinka, który w głównej mierze spędzimy na wodzie, czyli tak jak jachtomaniak lubi. Oczywiście, jak zawsze, na targi zabrałem swoją ukochaną Marię, więc będziemy razem tutaj podziwiać piękno tego fantastycznego włoskiego miasta, ale również odwiedzimy najwspanialsze jachty na targach Salone Nautico. W ogóle jak to brzmi, to jest od razu po włosku. No, przepiękna nazwa targów, czyli Salone Nautico Venezia. I koniecznie trzeba pokazać właśnie ten gest. Salone Nautico Venezia. Cudownie. Zapraszam. Wenecja to prawdziwy raj dla takich jak my, zakochanych w wodzie, jachtach, motorówkach i wszystkim, co pływa. Czujemy się tutaj jak dzieci w sklepie z zabawkami. Moglibyśmy godzinami wpatrywać się w jednostki sunące po kanale Grande. Połączenie zwiedzania Wenecji z targami jachtowymi to czysta przyjemność. I właśnie dlatego Salone Nautico jest dla nas tak wyjątkowe. Płynąc przez kanale Grande mijamy jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta – Bazylikę Santa Maria della Salute. Została zbudowana w 1681 roku jako wotum dziękczynne po zakończeniu epidemii dżumy, która pochłonęła życie około 1/3 mieszkańców Wenecji. Kochani, bardzo często słyszałem w opiniach w internecie, że to miasto niezbyt ładnie pachnie oraz można się w nim spodziewać dużej ilości ogromnych szczurów. Więc dzisiaj również będę weryfikował te informacje. Zobaczymy, czy rzeczywiście są to raczej opinie hejterów albo osób, które przyjechały tutaj w nieodpowiednim czasie. Na chwilę obecną, po pobycie około godziny w tym mieście, nie zauważyłem ani jednego, ani drugiego. Ale oczywiście nie mieszkam. Pod koniec odcinka dać Wam znać. Jest cudownie. Brakuje jeszcze tylko włoskiego jedzenia z glutenem i będzie kompletno. Moi kochani, po kanale Grande oczywiście możecie popływać sami, możecie wynająć takiego gondoliera. Kosztuje to 80 euro na gondolę, na godzinę takiej przejażdżki, takiego rejsu. Ja jeszcze nie wiem, czy na taką wycieczkę się zdecyduję, bo jest to troszkę komercyjne, oczywiście ciekawe, ale sami zobaczymy, jak dzień pokaże, nie nastawiamy się totalnie na tego typu formę spędzania czasu, ale to, na co ja zwróciłem uwagę i też o czym wcześniej czytałem, to jest ten specyficzny kolor malowania. Wow, przepiękna motorówka, przepiękna włoska motorówka, za chwilę tutaj przejedzie druga, zbudowane z drewna, lakierowane weneckie motorówki. To jest kwintesencja tego miejsca i kojarzy mi się również z tymi klasycznymi filmami z Jamesem Bondem, a również z grą Tomb Raider. Nie wiem, czy kojarzycie, jeżeli jesteście dziećmi lat 80., 90., to na pewno kojarzycie grę Tomb Raider, w której można było popływać właśnie tego typu drewnianymi motorówkami po kanałach Wenecji. Ja to wspominam z łezką w oku i fantastycznie jest po tylu latach zobaczyć to na żywo. Ale wracając do mojej poprzedniej myśli o właśnie tramwaj wodny, numer 2 bodajże mija nas w drugą stronę. Bardzo specyficzne jest tutaj malowanie tych gondoli. Za chwilkę tutaj przepłynie koło nas kolejna i zobaczcie, one są pomalowane na taki czarno-złoty kolor. Mają takie specjalne zakończenia tych
tych łódek. Wszystkie w Wenecji wyglądają w ten sam sposób. Dla ludzi z Polski może mieć to taki wygląd troszkę pogrzebowy, troszkę kojarzyć się z karawanami. Bardzo często słyszałem te opinie, że Polakom ten sposób malowania gondoli kojarzy się właśnie z polskimi karawanami. Więc niezbyt fajne skojarzenia, ale zobaczcie sami, czy rzeczywistość jest zbieżna z tymi opiniami. Karawan wodny koło nas. No ocencie sami. Dopływamy do kolejnej stacji tramwajowej. Gdyby ktoś pytał, w jaki sposób pracują tutaj kurierzy czy poczta, to w tej chwili za mną przepłynęła właśnie taka łódka z jednej z najbardziej znanych na świecie marek kurierskich. Nie będę tutaj reklamował. Również to się odbywa za pomocą właśnie motorówek, łodzi. Jest to całe miasto, jest oparte o wodę, o kanał, o rzeki, o dopływy. To jest fantastyczne, jedyne w swoim rodzaju tego typu miejsce na świecie. Ja jestem zachwycony. Chcę dać Ci mikroradę. Jeśli chcesz kupić nowy sprzęt elektroniczny lub AGD, to nie rób tego. Przynajmniej teraz. Nie marnuj bezsensownie pieniędzy. Najpierw przetestuj i wypożycz sprzęt, którego potrzebujesz. Jest to bardzo wygodne, proste, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie. Taka platforma jak chociażby polskie Plenty ma gigantyczny wybór sprzętu i łatwy proces zamawiania oraz zwrotu. Z moim kodem afiliacyjnym i kodami rabatowymi, które zamieszczę w opisie filmu, będziesz miał aż 15% rabatu. Szanuj swoje pieniądze i zajrzyj na ten fenomenalny polski startup Plenty już teraz. Moi kochani, ja próbowałem tutaj wynająć w ogóle motorówkę, żeby samemu przypłynąć ten kanał, ale okazuje się, że nie jest to takie proste, ponieważ dostęp do tego kanału i do pływania tutaj w centrum Wenecji mają jedynie rezydenci, mieszkańcy, którzy dodatkowo muszą mieć specjalne uprawnienia do tego, żeby pływać tutaj tym głównym kanałem. Są tu specjalne zasady, specjalne obostrzenia i trzeba mieć kwalifikacje oraz wniesione opłaty za to, żeby pływać tutaj motorówką po tym kanale. Szkoda, ale może następnym razem wyrobię taki dokument i popływamy po głównym kanale Wenecji. Kolejnym obowiązkowym punktem na mapie miasta jest Plac Świętego Marka, serce najstarszej części Wenecji. Jego historia sięga IX wieku, a obecny kształt uzyskał pod koniec XII wieku. Od zawsze był miejscem najważniejszych uroczystości, takich jak symboliczne zaślubiny z morzem w dniu Niebowstąpienia. Tuż przy budynku starej prokuracji znajduje się wieża zegarowa, a przy nowej prokuracji wznosi się słynna dzwonnica Świętego Marka Campanile. To właśnie od niej rozpoczęliśmy naszą wenecką przygodę. Dzwonnica powstała między IX a XII wiekiem. Jeśli chcecie uniknąć długich kolejek, zdecydowanie polecamy kupić bilety wcześniej przez internet. Wtedy wchodzicie praktycznie od razu. Widok z góry na historyczną Wenecję naprawdę zapiera dech w piersiach. Moi kochani, jesteśmy prawie 100 metrów nad ziemią, to jest 98 metrów. Jestem na dzwonnicy Świętego Marka, na placu Świętego Marka. Za mną widzicie przepiękną Wenecję, ale jeżeli się dokładnie przyjrzycie, to zobaczycie również Alpy, dlatego że jesteśmy w bardzo bliskiej odległości od Alp, nad którymi zresztą też przelatywaliśmy, lądując tutaj w Wenecji. Mam nadzieję, że kadry z mojej kamery chociaż troszkę złapią śnieg leżący na alpejskich szczytach. Na szczycie dzwonnicy Świętego Marka znajduje się 5 gigantycznych dzwonów, a na szczyt tej wieży dotrzecie bardzo szybką windą, której obciążniki znajdziecie właśnie tutaj w tym miejscu oraz wspaniałe stalowe schody, które prowadzą jeszcze wyżej na szczyt tej dzwonnicy. Polecam Wam dużo wcześniej zarezerwować i kupić bilet online, wtedy nie musicie stać w godzinnej kolejce. Jest to bodajże o 2 euro droższe, ale oczywiście bardzo się opłaca. Moi kochani, tutaj za mną wyspa San Giorgio Maggiore, a za nią w oddali widać słynną wyspę Lido. Targi, na które Was zaprowadzę, czyli salony Nautico Wenecja, odbywają się z tamtej strony w słynnym, historycznym Arsenale. Jest to absolutnie historyczne miejsce nie tylko dla Wenecji, ale dla całej Europy, dlatego że Arsenał jest to olbrzymia stocznia, która powstała w XI wieku i aż do XX wieku była największym portem świata, co świadczy o absolutnej potędze weneckiej marynarki. Zabiorę Was dzisiaj do tego miejsca. Zapraszam. Salony Nautico, czyli targi, na które Was zaprowadzę, odbywają się w tamtym miejscu, na takim półwyspie, a tutaj już widzicie ogromny statek marynarki wojennej, który będzie jedną z ozdób tych targów. Już z tej perspektywy, z wysokości 98 metrów, robi ogromne wrażenie. Jutro zobaczycie go już na żywo. Wiecie co, spodziewałem się dużo większej liczby turystów. Jestem pod koniec maja, nie jest tak źle, jestem na głównym placu Świętego Marka i można tutaj normalnie przejść.
Myślałem, że będzie dużo gorzej, więc jestem absolutnie ukontentowany. Moi kochani, no jak zwykle mamy szczęście, bo po pierwsze jest bardzo ciepło, pogoda jest fantastyczna, Plac Świętego Marka jest praktycznie pusty, jak na tą sytuację, która tutaj zazwyczaj ma miejsce, gdzie trzeba się przeciskać między turystami. Po drugie, Plac Świętego Marka jest suchy. Jak widzicie, tutaj lekko tylko wybija woda ze studzienki kanalizacyjnej, ale kilkanaście razy w roku bywa tak, że zalewa tutaj ten plac wodą z morza, więc mamy ogromne szczęście. Dodatkowo pogoda również sprzyja. Jest niewielu turystów, same plusy. I tak właśnie do życia trzeba też podchodzić pozytywnie. Szklanka do połowy zawsze pełna. Moi kochani, jest bardzo ciepło. Mamy końcówkę maja i już mogę Wam powiedzieć, że nie czuć tu żadnych brzydkich zapachów. Jest nawet przyjemny zapach z włoskich restauracji. Również nie zauważyłem tutaj żadnych ogromnych szczurów mutantów. Jedynie co się rzuca w oczy, to liczba turystów. Chociaż ja jestem pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że będzie to razy 10 w stosunku do tego, co w tej chwili doświadczam, więc nie jest tak źle, ale zobaczymy, bo jest początek dnia. Zobaczymy, jak to się rozwinie w trakcie całego mojego pobytu w Wenecji. Jest pięknie. Moi kochani, przed chwilą byłem właśnie na tej dzwonnicy, którą tutaj widzicie w tej chwili za mną, 98 metrów. Polecam wejście właśnie na tą wieżę, na rezerwację online. Można zobaczyć cały Plac Świętego Marka z góry. Kolejnym punktem na Placu Świętego Marka, którego nie możecie ominąć, jest ta wieża zegarowa, którą tutaj widzicie za mną, która jest zbudowana ze złota i emali. A jak wiecie, to jest amelinium i tego się nie pomaluje. Włoskie lody. Słuchajcie, tutaj wszedłem do jednej z kamienic na Placu Świętego Marka w poszukiwaniu toalety. I na drugim piętrze znalazłem taki oto składzik wina. Moi kochani, jesteśmy w Placu Świętego Marka, za nami dzwonnica Świętego Marka, na której byłem przed chwileczką, a w tej chwili zasiądę do wspaniałego aperola w jednej z restauracji, co jest pełnią szczęścia dla mnie w dniu dzisiejszym. Aperol Spritz jest oczywiście nieodzownym elementem Włoch, Wenecji i tego miejsca, ale również przekąski, drobne przekąski, które tutaj na Placu Świętego Marka dodawane są niejako do Aperol Spritz. W dodatku orkiestra, zespół gra tutaj nam w tle. Ceny nie są jakieś zachwycające w tym miejscu, czego oczywiście można się spodziewać, ale w takim anturażu, w takich okolicznościach, przy tak pięknej pogodzie, przy muzyce w tle, z Prosecco, najlepszymi oliwkami świata, myślę, że raz w roku można sobie pozwolić. Frank Sinatra to jeden z moich ulubionych artystów. Dlatego, kiedy orkiestra tutaj zaczęła grać w tej restauracji w takim swingowym stylu tą piosenkę Flying to the Moon, a ja mogę popijać aperola z przepysznymi oliwkami, to czuję się po prostu jak w niebie. Do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze tylko wody, jachtów, ale to nastąpi już za chwilę. Moi kochani, zapewne pojawią się wśród Was pytania, a ile za takiego aperolka na Placu Świętego Marka trzeba zapłacić? Już Wam odpowiadam, a mianowicie 16 euro za taki zestaw z przystawką. Nie jest to oczywiście mało, no ale myślę, że raz w roku albo raz w życiu można sobie pozwolić na aperola w takiej cenie, w takim anturażu. Tutaj wdarłem się w uliczki poboczne, czyli odsuwamy się troszkę od tego kanału i idziemy bocznymi uliczkami od Placu Świętego Marka. No i pozwiedzamy troszkę tej Wenecji. Jest cudownie, fantastyczna pogoda. Nie trzeba się przeciskać między ludźmi, więc to jest kolejny atut, ale też nie jest za gorąco, bo jest około 24-25 stopni, więc nie ma aż takiego zaduchu. No więc atmosfera jest fantastyczna. I tylko cieszyć się z tego miejsca i czerpać jak najwięcej energii z tego wyjątkowego, jedynego tego typu miejsca na naszej planecie.
takie rzeczy tylko w Wenecji. No ewentualnie jeszcze w Las Vegas, które stara się naśladować to miejsce, ale tego miejsca nie da rady podrobić za żadne skarby. To jest po prostu coś niesamowitego. Pełen romantyzm, pełen klimat. No zobaczcie chociażby tutaj na te restauracje. Spokój. Przechodzimy teraz takimi wąskimi uliczkami, których jest tutaj cała masa. Co jakiś czas są takie drobne, małe skrzyżowania między tymi uliczkami. Bo oczywiście głównymi kanałami poruszania się w tym mieście są wodne kanały, a nie kamienne ścieżki. No ale też ma to swój klimat. A w tej chwili dochodzimy do najsłynniejszego mostu w Wenecji. A pewnie się domyślacie, o jaki most tutaj chodzi. Oczywiście mowa jest tutaj o słynnym moście Rialto z XVI wieku, który to jest kamiennym mostem, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że przed XVI wiekiem był tutaj most drewniany, a później most pontonowy. I dopiero właśnie w XVI wieku zastąpiono go tym wspaniałym, łukowym mostem kamiennym, który jest jednym z głównych symboli miasta, a oczywiście jest najsłynniejszą kładką pieszą nad kanałem Grande. Most Rialto ma kilka kładek, jak widzicie. Tutaj jest jedna, ale tutaj zaraz jest kolejna, szersza i zaraz z tamtej strony jest trzecia. Więc mamy tutaj 3 miejsca, przez które możemy przejść do góry. A ja w tej chwili zgubiłem Mariankę, nie wiem gdzie jest, muszę ją odszukać. Moi drodzy, wbrew pozorom, z zewnątrz ten most jest niewielki, ale od środka on jest naprawdę potężny. Dlatego, że zobaczcie, tutaj jest jeszcze trzecia strona tego mostu, na której wszyscy sobie oczywiście robią selfie i z którego jest piękny widok na gondolę, także jest sporo. Normalnie w tym budynku odbywa się wielki targ rybny przy Rialto, ale w tej chwili jest już skończony, ponieważ jest popołudnie, a pan tylko sprząta zapach po rybach, który ja nadal w tym miejscu odczuwam, bo jest bardzo, bardzo intensywny. Szkoda, że nie trafiliśmy jeszcze na ryby, ale być może trafimy tutaj jeszcze jutro. Kochani, w takim miejscu jak Wenecja jest mnóstwo wyzwań. Włodarze tego miasta na pewno zmagają się z wieloma wyzwaniami, ponieważ nie jest to typowy układ miejski. I tutaj na przykład za mną widzicie olbrzymią śmieciarkę i panowie takim wielkim dźwigiem przenoszą śmieci z miasta, z miejskich śmietników na barki i następnie wywożą je na wyspy, których składują i spalają odpady. Kochani, tak jak Wam wspominałem, przepłynięcie się gondolą kosztuje w Wenecji około 80-90 euro, ale są takie miejsca, gdzie można z jednego brzegu, który znajduje się tutaj, na drugi, który znajduje się tam, przepłynąć za jedynie 2 euro. I właśnie w tej chwili jestem w takim miejscu, gdzie skorzystam z tej okazji i gondolę będę miał odhaczoną. To miejsce nazywa się Traghetto Santa Sofia, więc odnajdźcie to miejsce na mapie i skorzystajcie z tego pięknego uroku pływania gondolą, jeżeli nie chcecie wydawać 80 euro na 30-minutową przejażdżkę. Kochani, chcę sprawdzić, jaką mamy tutaj temperaturę wody. Wow. Jest fajnie rzeźko. Woda nie wydziela żadnego brzydkiego zapachu, jak to było wcześniej sugerowane w opiniach w internecie. Jest całkiem przyjemnie, więc na razie Wenecję oceniamy razem z Marianką bardzo pozytywnie. Tutaj zobaczcie, dopływają do drugiego brzegu. Za chwilę my skorzystamy właśnie z tej okazji. Nie jest to oczywiście duża odległość, ale no macie tutaj, nie wiem, z 60-70 metrów kanale Grande można się przepłynąć. Tak, zwróćcie uwagę, właśnie tutaj pan gondolier przypłynął. Zwróćcie uwagę na to, jak jest umieśniony ten pan, ponieważ wykonuje ciężką fizyczną pracę każdego dnia. Odnośnie gondolierów, kiedyś w Wenecji było ich dużo więcej. W tej chwili jest jedynie kilkuset. Zmniejsza się ta ilość, dlatego musimy korzystać z tego miejsca, póki jeszcze jest taka możliwość. Hello. Thank you. Kochani, zaczynamy odpływać tutaj z tej stacji. Za chwilę pan gondolier nas odsumuje. O, już w tej chwili wypływamy. A ja chciałem troszkę powiedzieć tutaj o sposobie budowy tego miasta. Pewnie jak wiecie, cała Wenecja jest zbudowana na setek pali tego typu. Setek to może za mało powiedziane, bo jak obliczyli naukowcy, są to miliony tego typu pali. Sam kanał Grande, którym teraz w tej chwili płyniemy, ma głębokość około 5 metrów, więc te pale sięgają około 5 metrów w głąb kanału. Kiedy to się zaczęło? Miasto zaczęto budować około V wieku przed naszą erą. No nie była to zbyt długa podróż, trwała może z 2-3 minuty, tak jak widzieliście podczas mojej wypowiedzi, ale było to warte 2 euro jak najbardziej. Łódź się w tej chwili przechyla na lewą stronę, ponieważ ludzie wychodzą właśnie z lewej strony.
całym mieście macie zlokalizowane tego typu przystanki dla gondoli. Tutaj widzicie, że 30 minut kosztuje nawet 90 euro, więc te wcześniejsze ceny, o których Wam wspominałem, już są wyższe w stosunku do tego, co czytałem wcześniej w internecie. Tutaj w tym miejscu widzicie jeden z przykładów takich pali, o których Wam mówiłem, o głębokości około 4-5 metrów. Takich pali w całej Wenecji jest setki tysięcy, a nawet miliony. Tutaj mamy przykład drewnianych, tam są jakieś kompozytów. Niesamowite miasto. Moi kochani, zabieram Was teraz na Ponte Chiodo. Jest to most, kładka bez poręczy. Jest to jedna z dwóch tego typu kładek w samej Wenecji. Druga nazywana jest Mostem Diabła, a ta, na której w tej chwili jestem, jest to pozostałość sprzed XIX wieku, dlatego że przed XIX wiekiem wszystkie kładki, wszystkie mosty w Wenecji były budowane w ten sposób, czyli bez barierek, bez zabezpieczeń, co oczywiście wiązało się z dużym niebezpieczeństwem i od XIX wieku to się zmieniło. Jak widzieliście, wszystkie pozostałe mosty mają już te zabezpieczenia. Zagłębiliśmy się teraz w takie miejsce, do którego chyba bardzo rzadko turyści w ogóle zaglądają, bo nie ma tu żywej duszy. Widzicie, nie ma w ogóle turystów. Nie wiem, jak nam się to udało, biorąc pod uwagę, że tutaj są miliony turystów. Idziemy w tej chwili do następnej atrakcji, a ja cały czas potwierdzam, że nawet w tego typu zaułkach, uliczkach, które nie są przygotowane pod turystów, nie ma w ogóle brzydkiego zapachu. Absolutnie zero. Szczurów również brak. Przed chwileczką opowiadałem Wam o sposobie budowy tego miasta, a tu w tej chwili naocznie możecie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy w tej chwili wielkie pale, wielkie drzewa. Ta wielka koparka wbija je w dno Morza Adriatyckiego. Ale fajnie, że jesteśmy świadkami budowy jakiejś części Wenecji. Kochani, dzień pierwszy na targach w Wenecji. Za chwilę nade mną, nie na wodzie, nade mną zobaczycie pokaz włoskich sił powietrznych. I w ten sposób otworzymy 6. międzynarodowe targi w Wenecji, Salone Nautico 2025. Jeżeli wyobrazicie sobie najlepsze miejsce na świecie do przeprowadzenia targów jachtowych, to myślę, że na całej planecie nie znajdziecie lepszego miejsca aniżeli Wenecja. Bo właśnie tutaj w tej chwili się znajdujemy. Salony Nautico Wenecja 2025 organizowane jest w historycznym miejscu. Jest to tak zwany arsenał, który tutaj widzicie za mną. Są to historyczne doki, czyli stocznia, która była wybudowana w XII wieku i do XX wieku była największą stocznią świata. To pokazuje militarną siłę przemysłu stoczniowego w Wenecji, która rządziła tym obszarem śródziemnomorskim przez bardzo, bardzo długie lata. Salony Nautico 2025 to 6. edycja tych wspaniałych targów. Na tych targach zobaczycie 270 wystawców oraz 300 mniej więcej jednostek. W tym zobaczymy około 16 premier jachtowych. Będzie się działo. Zapraszam do oglądania. Moi kochani, są takie jednostki w przemyśle jachtowym, o których marzy każdy, a przynajmniej ja. Ja od długiego czasu polowałem na tą jednostkę, która jest w tej chwili za mną. A mowa tutaj o marce Sunreef. I myślę, że to jest stocznia, z której my, Polacy, powinniśmy być najbardziej dumni, jeżeli chodzi o cały przemysł stoczniowy polskiej gospodarki. Za mną Sunreef 80 w wersji X-Motion. Jestem tak podekscytowany, że tutaj na targach w Wenecji udało mi się przejść po tej przepięknej jednostce i już nie mogę się doczekać, jak pokażę Wam, jak wygląda ten wspaniały katamaran od środka. Sunreef, stocznia Sunreef jest znana z tego, że swoje nowe katamarany buduje w sposób bardzo futurystyczny. One wyglądają kosmicznie, dlatego że boczne burty obudowane są w całości panelami solarnymi. Dzięki temu
Te nowe sunroofy są całkowicie samowystarczalne, ponieważ napędzane są energią słoneczną. Ten model nie ma paneli solarnych, ale również jest ekscytujący. Olbrzymi katamaran, który ma ponad 23 metry długości, 12 metrów szerokości, a jego powierzchnia, jeżeli mamy ją przyrównać do powierzchni domu, to jest około 340 metrów kwadratowych. Ten katamaran robi naprawdę różnicę w branży jachtowej. Zapraszam na Yacht Tour po Sunreefie 80 w wersji X-Motion. W tym odcinku zobaczycie zajawkę tego fantastycznego polskiego jachtu, ale konkretny film dotyczący Yacht Touru po tej jednostce zobaczycie w osobnym filmie. Klikajcie subskrybuj i zaglądajcie na moje pozostałe filmy, w których to przechadzam się po jednostkach, opowiadam o nich więcej i na których zobaczycie więcej szczegółów na temat danej jednostki. Są to już moje trzecie targi jachtowe na świecie, w których biorę udział, ale tym razem zostałem zaproszony jako dziennikarz międzynarodowy na targi. Dzięki temu mam dostęp do takich miejsc, które są dostępne tylko i wyłącznie dla dziennikarzy. Dzięki tej akredytacji dziennikarskiej mogę pokazać Wam dużo więcej smaczków z tych targów i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Targi zajmują obszar około 55 tysięcy metrów kwadratowych. Zbudowane są tutaj kilka marin, kilka przystani, w których dosumowane są jachty i w tej chwili doszedłem do mariny, w której znajdują się jachty żaglowe i katamarany, bo mnie najbardziej ten obszar interesuje i dzięki akredytacji dziennikarskiej mogę się tutaj dostać w tej chwili bez przeszkód. W tej chwili wchodzimy w strefę jachtów żaglowych i katamaranów, czyli to, co zajączki lubią najbardziej. Już nie mogę się doczekać tych wyjątkowych jednostek oraz odcinków specjalnych jachturów, w których pokażę Wam każdy po kolei z osobna. Zaglądajcie na moje pozostałe filmy, w których to zobaczycie opis tych właśnie jednostek. Już widzę z daleka biało-czerwoną flagę, oznacza to mój absolutny cel tej podróży. A jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają jednostki prezentowane na targach, w osobnych filmach zobaczycie jachtury po takich jachtach jak AB Yacht 100, Beneteau 62, Invictus TT 420, Manda Yacht 07 Berlinetta, Silent 62, W43 Wiśniewski oraz absolutna gwiazda i mój osobisty faworyt, długo wyczekiwany polski katamaran Sunreef 80. Wenecja nocą też jest bardzo ciekawa. Dopływamy właśnie z Lido do przystanku przy placu Świętego Marka. Zobaczcie, jaką niską motorówką płyniemy w tej chwili. Niskim tramwajem wodnym, gdzie jesteśmy poniżej poziomu ludzi czekających w marinie. Też śmieszna, ciekawa sytuacja. A tak wygląda nasz tramwaj. Organizatorzy targów zadbali o wyjątkowy transport. Specjalny tramwaj wodny, który kursuje przez całe miasto i dowozi gości bezpośrednio do historycznej stoczni Arsenał, gdzie odbywa się salony Nautico. Na zakończenie dnia, podczas nocnego rejsu tramwajem mijamy jeszcze słynne Casino di Venezia, najstarsze kasyno świata, w którym niejednokrotnie grywał sam James Bond. Tutaj mamy plac Świętego Marka, ale to dziwne, dzwonnica nie jest w ogóle oświetlona. Myślałem, że to będzie bardziej oświetlone. Pięknie. Zobaczcie, pod jakim kątem zbudowany jest ten most. Tutaj przy Piazza dei Roma. Mega fajne pochylenie. Trzeba troszkę się wspiąć. No i spotkał nas deszcz w Wenecji. Rozpadało się. Pierwszy raz podobno całe ostatnie 3 miesiące padało, a nas dopiero pod wieczór spotkało. Idealnie, bo już wracamy do hotelu.